23 lata w Polsce, 20 w Anglii, a teraz mieszkam na Sycylii. Zapraszam Was, kochani widzowie, na kolejny odcinek przygody Sebastiano z żoną Anią. Cześć. Cześć! I witamy Was, kochani widzowie, z miejscowości Ficuzza. Ficuzza jest to mała mieścinka, mikrowioska, zlokalizowana około 43 km od Palermo, 40 km od Chiusa Sclafani oraz 20 km od Corleone. A przed nami wielki pałac myśliwski. Baba! Zobaczcie, jak pięknie. Takie rzeczy tylko w Ficuzza. Chodźmy, bo tu jest dużo Ale ludzi. poczekaj, pokaż tutaj Wioska ma... jaki tu masz las, wiesz? Ale chodź, jaki las jest? O, właśnie. Jest tutaj las, jest tutaj najwyższy szczyt gór Sikani właśnie w tym rezerwacie tutaj. To się tak nazywa. Bosco Ficuzza. Rno Bosco Ficuzza. Można na rowery, można trekking, można konie, jest kościół. Są punkty widokowe, restauracje, punkty informacyjne, plac zabaw, wszystko jest. A co tu masz jeszcze? No. O, i tu jest cała mapa. Rewelacja. Naprawdę. I tutaj Ficuzza szlak jest o 683 metry. No bombowo. Città di Corleone. Tak, to należy do gminy Corleone. Ale powiem Wam szczerze, że jest tutaj przepięknie. Wioska ma około 115 mieszkańców. Tak jest napisane, przynajmniej w Google. Ale jest rewelacyjna. Chodźmy zobaczyć na ten trawnik. Pewnie można wejść. W ogóle ten obiekt był tu zamknięty. Założony barierkami, jak na Google Maps zobaczycie, ale teraz można tu wejść i pospacerować, ale jest świetnie. Mają też lokalne psy chyba. Lokalne psy. To ci ludzie nie wyglądają na lokalnych ludzi. Psy są lokalne. A zaraz zobaczymy. W ogóle tu jest wielki napis od prawej do lewej, bo tak się akurat nagrywa. Pokażę Wam go później. Tam pisze I love Ficuzza. No. Chodźmy, zobaczcie, z psem przywitać przede wszystkim. No, kto by przypuszczał, kochani widzowie, że takie rzeczy w takich małych mieścinkach właśnie na Sycylii są. Piękny pałac myśliwski. Ten pies wygląda też na myśliwskiego. Czy on jest ok? Ten pies jest, no, ten pies się boi. Ten pies nie jest ok, się boi. Ucieka. Wow. Ładny zegar tam jest. W ogóle te góry są za tym, ale to wpuścimy Wam drona za chwilę. To polatamy troszkę tutaj. Zbijemy się nad ten pałac i pokażemy, co tam jest. Ciekawe, czy tu można wejść. Właśnie. Tu jest coś napisane, chodźmy zobaczyć. Można wejść, ładnie tam jest. Myślisz, że można wejść? Nie wiem. Chodźmy zobaczyć, co tu jest napisane. Wejście jest 2,50. Tak, godziny otwarcia. 2,50. Masz jakieś pieniądze przy sobie? No mam. To chodźmy tam wejść do tego. Potrzebujemy 5 euro. Chyba że drona wypuścimy, to polatamy za darmo. Nie no, zapłacimy. Tu jest kasa od razu, jak się wchodzi. To już buongiorno. 2 persone, per favore. Grazie mille. Zareklamujemy tu Ficuzzę, tu jest ładnie recepcja. Można sobie kupić bilety. Taki jest widok właśnie z wejścia. O, a my idziemy tam, w tamtą stronę. Grazie mille. 2 biglietti. Tak, tam biletti, a etykiety mówię, etykiety, biletti. Tu jest też ładnie. Ciekawe, czy tu też można wejść. Czy to jest tylko tam? Chyba tak. Tak? To chodźmy zobaczyć, czy tu można wejść. Wow. Jesteśmy w zamku. Nie w zamku, tylko jesteśmy w tym. Kino jakieś tu jest. Ale numer. Tu są schody. Tu jest jakieś muzeum nasionek. O. Można sobie zobaczyć tutaj nasionka, jakieś różne roślinki ususzone.
Flora, tak, czyli tutaj lokalna flora. Tu będą wszystkiego rodzaju opisane rośliny, jakie tu rosną. No i tak wygląda właśnie ta fikutta. No ale to wam z drona pokażę, będziecie widzieć. Tu to jest w ten sposób, a tu jest jakiś ekran dotykowy. Stare książki z nasionami mają. Tak, można sobie po włosku i po angielsku wybrać i tu wam wszystko wam opiszę. No. Zobaczymy. No to jest cała encyklopedia tych wszystkich roślin, kurczę. Ja się na tych nie znam. No chodźmy zobaczyć to na żywo, może lepiej, bo ja się na tym nie znam. Czy się znasz na tych roślinach? Takie nazwy. Tak. No, stokrotki, a to jest Anthemis arvenis arvanicis. Kurczę, ale nazwy. Stokrotki. To jakieś dokumenty też zabytkowe są. Zielniki, tak zwane. Ła. A tu jacyś ważni pewnie. Filippo, tak. Ty już umiesz czytać po włosku, nie? Przeczytaj nam to, co jest napisane. Giovanni. Ja mamy Giovanni przeczytać. Botanical. No to są ci botanicy, nie? Największy ten, jeden z No właśnie, największy. No tak przypuszczałem, że największy. No to jakby najmniejszego by nie dali przecież na billboard. A tam jest fontanna. Chodź zobaczyć fontannę. Czekajcie, muszę ściągnąć te okulary, bo już nic nie widzę. Tu jest ciemno. Dosłownie, tu jest ciemno. Był jakiegoś króla pałac do polowań, nie? Czekaj, bo to jest ptak zdechnięty, patrz. W tym. Nie zdechnięty, tylko wypchany. I tam są małe ptaszki jeszcze. Takie długie dzioby mają. Tam nawet szkielet jest, tylko tu nie można wejść, jest zablokowane. No ale pewnie jest powód, dlaczego To tu nie dinozaury, można wejść. szkielet. Czekaj, chodźmy zobaczyć tą fontannę, a później pójdziemy tu jeszcze na bok. No taką fontannę mamy w Chiusa Sclafani podobną, w tym w Collegio. Też takie wyciekają właśnie piękne. Te woda wycieka pięknie z tego. Patrz, jaki tu jest Wow. ten, jak to się nazywa? Gryfon. To się nazywa Gryfone. To się nazywa Gryfone. Piękny, no. Rocky by miał na drugie śniadanie. Ale tu jest fajnie. Nie wiedziałem, że tu jest takie muzeum. Ja myślałem, że to są tylko ogrody do zwiedzania. A tu można wejść do tego pomieszczenia z tego. Patrz, tu można przejść do tego, tam gdzie było zablokowane. Czekaj, pokażę widzom te gołębie, nie gołębie, jak się nazywa? To czapla. To jest na pewno czapla. To jest czapla chyba. To są sępy, nie? Sępy. To jest gru. To jest gru, jak ten z Minionów, zobacz. Gru. Mega. Mega, mega. To ja lubię rzeczy mega, ja lubię rzeczy gru i takie sprawy, to ja to wszystko kocham, kochani widzowie. A to są takie małe, czyli na pewno ten duży tego małego zjadał tu. O, na 100%. No. A tu, patrzcie, tego tu jest. Dużo. Temu niedobrze z oczu patrzy, zobaczcie. Taki dziwny ma wyraz twarzy. No, ten ma takie dwukolorowe pióra. No nic, chodźmy jeszcze zobaczyć tutaj te pisklaki. Małe. O, właśnie, to wam chciałem pokazać. Takie chyba gniazda w ten sposób robiły te ptaszki. A tu jest szkielet jednego z nich. No. I tu jest... Tak. I to jest od T-Rexa, zobaczcie. To jest from reptiles to birds. Czyli od gadów do ptaków. To jest tu czynne do 20. O, to jest przodek Rockiego, zobacz. A nie ten? Tu jest przodek Rockiego, tak. Regione Siciliana. No właśnie, on był w Regione Siciliana. To Rocky też ma korzenie sycylijskie. Ja wiedziałem, słuchaj. Ja naprawdę, kochani widzowie, wiedziałem, że mój pies Rocky ma korzenie sycylijskie i tak się stało jednak. Miałem rację. No, tu są te kuny. Czekaj, tu są kuny, nie? To jest kuna chyba. Koty jakieś takie, to jest lis na pewno. Tam tylko głowa została. Predatorzy, no. Czyli ci. Jak jest predator po polsku? Łowcy, nie? Łowcy. Naturalni. A tu taka sowa. No. Taka dosyć duża. Nie sowa, nie jest sowa przecież. Jastrząb ma takie te, patrz. Orzeł jakiś, nie wiem. Podobne do sowy, ale... No, takie sowa z takimi szczypcami dużymi. A w ogóle w internecie jest napisane,
kochani widzowie, że ten obiekt jest zamknięty. Pisze Chiuso, Monday, poniedziałek do niedzieli tutto chiuso, zamknięte, bo chiuso znaczy zamknięte, nie? I wszystko jest zamknięte. Ale chodźmy tutaj jeszcze po drugiej stronie fontanny. Jest kolejne. O to by się Weroniczce podobało. Weroniczka lubi motylki. Wow, każdy inny. Przepiękne. Ja cię, jak takie motyle po Sycylii latają, no to ja się stąd nie wyprowadzam. To niemożliwe, że takie motyle są tutaj. Przecież to ma z 10 centymetrów. W życiu takiego motyla nie widziałem. Dużego. Czy są duże motyle? No Ale tak, nie wiem, no ale czy- nawet takich nie widziałem, a te mają, kurczę, też dużo. Takie widziałem motylki właśnie, o. To może są jakieś prehistoryczne motyle, których już nie ma. Nie wiem. Może z innych rejonów świata, nie? Może, ale to jest pełno małych ptaszków i kaczuszki są nawet z tyłu. Tu. Takie. Tu jest sowa, zobacz. To są sowy tutaj. Takie sowy są. Tam to nie była sowa. Tu jest puchacz. Taki bez twarzy, nie ma twarzy, zobacz. Jest płaski twarz ma. Dziwnie wygląda. A tu są bociany, polski bocian. Chodź zobacz, widziałeś bociana polskiego? Jest sycylijski bocian, to nie jest polski. A taki... Ale on gdzieś leci z Afryki, nie? Tutaj pewnie zimuje. Ma tutaj ten pit stop, relaks, serwis, biurek. No, tu ciemno jest. A tu są drzewa, przekroje, pni i mapa. Wow, coś trzeba na tym znać. Ja się na tym nie znam totalnie, słuchajcie, ale ładnie to wygląda. Dużo ładnych. Tutaj dokładnie słoje widać. Tu najlepiej widać słoje, zobaczcie. No. Bardzo ciekawe. Jak ci się podoba? Gdzie ty No jesteś? fajnie, chodźmy zobaczyć ten ogród. Chodźmy zobaczyć ten ogród. Tu jest fajnie. Jak ktoś lubi takie wypchane zwierzęta i się na tym zna, to zapraszam, bo tu jest cała masa tego. A my idziemy teraz zobaczyć ogród. Nawet kibel tu jest, o. Idę do niego. Przetestuj. Jak było w ubikacji? Dobrze. Ale jak coś teraz gadałeś, to sobie powtórz, bo ja tam... Nie gadałem, ani nie nagrywałem tego, jak wodę spłukujesz, ani jak robisz siusiu. Bo tego nie wolno nagrywać. Później mi ludzie powiedzą, że nagrywam zboczone rzeczy na YouTube. No właśnie, wow. Pam, pam, pam. Wow. Pięknie trawę zraszają, bo tutaj musi być zielono. Tutaj nie obowiązują zakazy używania szlaufów, jak w Anglii. A wiecie, kochani widzowie, że w Anglii ogłoszono kryzys? Nie ma wody. Nie ma wody. W takim wielkim mocarstwie, najbogatszym kraju trzeciego świata, Anglii, brakuje wody. A na Sycylii lejemy ile wlezie. I jest 38 stopni w cieniu. Teraz w słońcu czuję, pali równo. 5 dych. Ale tu jest ścieżek, a ścieżek. Wioska ma 115 mieszkańców. I ludzie w tenisa zasuwają. To mi się podoba. Cykady cykają. No. Pachnie czym? Pachnie igliwiem, nie pachnie sosnami. Lasem iglastym, no. Takim... W sumie to nawet morzem, bo przed morzem jest zawsze las, nie? Albo przynajmniej No większość tak, do morza jest 43 km stąd. A tam jest jakiś biwak. Chodźmy zobaczyć tam. Dużo jest tu much. Atakują mnie. Nie wiem, co można wejść. To jest teren już prywatny. Tam się nie da wejść. Tam szaleją. O, troszkę podejdę bliżej. Tam mają jakieś ogrodzone coś i tam są ludzie, no ale niestety tam wejść się nie da. Więc nie pójdziemy tam. Tam się nie da wejść. Moja droga żono Aniu, jak ci się podoba Ficucza? Bardzo ładna. Bardzo klimatycznie. Tu w sumie można było przyjechać z leżakiem. I tak jak tam ci z boku siedzą, też tu się ulokować. Tam się nie da przejść. To musi być część tego jakiegoś resortu czy coś, wiesz? Bo tu jest resort. No, to jest resort turystyczny i mi się wydaje, że
To jest część resortu. Ale dziwnie wygląda, jakby to była część, wiesz czego, jakby to była część tego obiektu. Tu jest teraz ogrodzone, ale to przecież tu jest ten las, w którym polowali ci królowie, co to wybudowali. Tak, i te biedne Ten jeden. zwierzątka, które oglądaliśmy wszystkie na wystawie wypchane, upolowali. Dla was, kochani widzowie, żebyście widzieli. No na spacer fajny, tylko myślałem, że tu będzie więcej do chodzenia. No tak jest, nie wiem, może do kupy... Możesz iść na szlak. No Tam nie no, są na szlak różne. jest za ciepło. Ja wiem, że mogę iść na szlak. Ja myślałem, że tutaj w tych ogrodach za budynkiem będzie jakieś, nie wiem, chociaż pół kilometra chodzenia. A tutaj do kupy może To jest będzie... takie dla ciebie. O, właśnie, dobrze powiedziałaś. Tutaj jest tak może, nie wiem, z 300 metrów do obejścia dookoła. No ale No to tak akurat, nie? w sam raz, takie ścieżki są wszędzie. W prawo, w lewo można iść. I musimy tędy iść, bo tutaj są zraszacze. Tak, dla mnie to jest wystarczający dystans dla mnie, 300 metrów. Jeszcze się nie pocę. Znaczy zaczynam się pocić. W ogóle to mnie słońce spiekło, jak widzicie, zobaczcie. Mnie słońce spiekło i mi schodzi skóra. Czy tobie też schodzi skóra? Nie, bo ty się na brązowo opalasz, tylko mnie spieka. W ogóle tak się zastanawiam, jak jakaś firma kosmetyczna ma dobre kremy do opalania, to ja jestem z miłą chęcią na przygodach Sebastiano zainteresowany wejściem w współpracę i używanie tych produktów i reklamowanie, żebym nie był taki spalony, jaki jestem na Sycylii. Więc halo, halo, odzywajcie się do mnie, piszcie na przygody sebastiano@gmail.com i z miłą chęcią wejdę z wami w współpracę i się nasmaruję i się nie spiekę. Po prostu nie leż cały czas na słońcu, to się nie wpieczesz. A to tego nie muszą wiedzieć. Pamiętajcie, słońce leczy. Obiekt jest prosty bardzo, bo tu macie prostą drogę, tu macie w prawo i to możecie tam dookoła całe obejść sobie, aż dojdziecie tam do tego punktu, gdzie się ludzie bawią i ten kort tenisowy tutaj też chyba należy do tego obiektu turystycznego. No tutaj jest powrót do Pałacu Myśliwskiego. Chodź, włączymy teraz drona, przelecimy dronem troszkę nad tym, żeby pokazać ludziom mniej więcej okolice, jak to wygląda. Ficuzza to niewielka miejscowość ukryta w zielonym sercu Sycylii. Administracyjnie należąca do Corleone. Jej największym symbolem jest Real Casina di Caccia, czyli królewski pałac myśliwski wybudowany na początku XIX wieku dla Ferdynanda III Bourbona. Król przyjeżdżał tutaj, żeby odpocząć od Palermo, polować i korzystać z ciszy otaczającego lasu. Wokół rezydencji stopniowo powstała mała osada, która do dziś wygląda zupełnie inaczej niż typowe sycylijskie miasteczka. Ficuzza otoczona jest ogromnym rezerwatem przyrody, nad którym góruje skalista Rocca Busambra. Są tutaj leśne ścieżki, naturalne zbiorniki wodne i miejsca takie jak Gorgo del Drago. Idealne na spacery oraz wycieczki z dala od upału i miejskiego hałasu. To jedna z tych sycylijskich miejscowości, które pokazują zupełnie inne oblicze wyspy. Zamiast palm i plaży mamy las, góry, historię Bourbonów i prawdziwą ciszę. Sprawdźcie sami, co jeszcze skrywa Ficuzza. I w ogóle tu jest świetnie, bo tu jest restauracja też zaraz i dużo miejsca na samochody i nie wiem jak jest w sezonie, chociaż w sumie już jest sezon, nie? Mhm. No, ale tutaj O patrz, tu możesz sobie usiąść, jak się zobaczysz. to takie ławeczki jak w tym parku Yellowstone, Yogi i Bubu na nich siedzą, misie, to są misie, jak ktoś nie oglądał to polecam, wspaniała bajka. Uważaj, żeby żywicy nie było, bo zobacz, tu jest żywica. No, patrz. To nie będzie myśli. No, na takich to uważać, kochani widzowie, bo tutaj żywica z góry spada na dół. Dobra, chodźmy. Bardzo ładnie. W sumie tanio wejście, nie? Jak na taki obiekt duży. 2,50 za osobę. Ja nie wiem, co tanio, czy drogo. Ale tu jest makieta tego budynku. No, tak on wygląda.
A, i on należał do rodziny Bourbonów. Bourbone. Właśnie. Taki był właściciel Bourbon. I tu jest cała rodzina Bourbonów. No. No byli goście, nie? Wybudowali ten dom. Budowali go... Ile go budowali ten dom? Ten cały pałac myśliwski. 5 lat go budowali? 5 lat, nie? I mieszkali w nim ile? Pisze, że 3. 3 lata. Budowali 5 lat, a mieszkali w nim 3 lata. I przestali mieszkać. Tu się można wpisać. O, możecie się wpisać. Tak. Ja się też wpiszę. O właśnie. Wpiszę się, że tu byłem. Dzisiaj jest 15, prawda? Mhm. No, czekaj. Wpiszemy się. Sebastiano. Przygody. Sebastiano. 15.07.2006. Czytamy ad. O. I smiley face. Słuchajcie, jak tu będziecie, to ja się tu wpisałem. 15.07.2026 roku. Nabazgroliłem jak kura pazurem, ale ciężko się nagrywa i gryzmoli. No, ale jestem. Więc jestem, byłem tu. Jeszcze muszę napisać plus żona chyba, nie? Żeby wiedzieli. Nie trzeba, dobra. O, tu jest fajnie chłodno. Zdjęcia, takie kiedyś pociągi mieli tutaj na Sycylii. Wagony, możecie zobaczyć, jeździli sobie. A tam co jest? Piwnica? Piwnica, chodźmy do piwnicy zobaczyć. Chodź, tu jest zimno, fajnie. Tu są makiety i tutaj jest fajnie chłodno. Kiedy? Tak ty uroczo wyglądasz, jak prawdziwa Sycylianka po tych schodach, słuchaj. Siciliano Bello. Zobacz, jaka tu jest makieta. Spójrz. Faktycznie chłodno. Tu jest osada No. i tu jest makieta. Takie osadnictwo, to chyba mieli zwierzyny. No, tu mieli jadalnię. Tu mieli takie wypasy chyba, nie wiem. Tu domki. Tu mieszkali. Tak, tam gotowali, mieszkali w tamtym. To wygląda bardziej jak do gotowania, nie? No ale chodźmy tu zobaczyć. Tu jest dużo pomieszczeń w ogóle w tej piwnicy. Tutaj są, nie wiem, chyba takie pnie, na których siedzieli może kiedyś albo jedli. No nic, no to tu jest kolekcja stołów starodawnych, załóżmy. Ale musimy przejść, może głową walnąć. Przejdźmy tutaj po prawej stronie, zobaczymy co jest. O, tu jest Patrz, jakie pusto. fajne pnie. No, to takie oliwne chyba, z krzewów oliwnych albo z tych... karoca! Nie karoca. Jak to się nazywa? To się nazywa... Nie, to się nazywa riksza. Ale taka kolorowa, oni tu lubią kolory. Zresztą ja też lubię kolory. Ty świetnie, to wygląda rewelacyjnie. Tędy sobie mogłeś wyjechać. Tu jest jama wawelowa, tak jak w Wawelu, popatrz, do smoka można zajść. I tutaj Rydwan wyjeżdżał, o, i tam jest zamknięte. Much tu jest 1 000 000, ale z tego punktu widzenia tak to wygląda. Wow. A co najlepsze, to tu jest bardzo chłodno, więc jak ktoś jest spragniony zimna, no to tutaj jak najbardziej polecam. Ale czekaj, bo się pogubiłem teraz. Gdzie mamy iść? Siedzenie w piwnicy? Tu byliśmy. Tu są jakieś stoły. Na tych stołach chyba coś było albo będzie, bo na razie nie ma nic. Więc chyba jakieś eksponaty tu brakują. No. To jeszcze możemy iść. Czegoś teraz zgubiłem tu. Gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście. Znalazłem chyba. Tak. Tu. I w prawo. Jeszcze musimy wioskę troszkę obejść też, żeby pokazać widzom, jaka to jest malutka mieścinka. No. Na czerwonych dywanach idziemy. Niczym Bourbone. A na górę też tam się można wejść? No można. Chcesz zobaczyć, co jest na górze? No to chodźmy. Chodźmy zobaczyć, co jest na górę. Po tych schodach. Oczywiście marmurowych. Podobne mamy w Kuzasklafani w gminie. O jacie. Dużo schodów. A tu jest dużo cieplej na tym piętrze. Najlepiej to było w piwnicy.
Ale podłogi przepiękne. Naprawdę. Przeurocze. Kiedyś można było takie coś w parę lat wybudować i ludzi było stać na to i nie było problemów, a teraz Nie ludzi, królów. królów. No to królów, to samo. Też człowiek, nie? A takie są tu kolumny. A tutaj jedli i pili. No. Meble świetne. I tu jeszcze jakieś są marmury takie. Marmurowe fragmenty. O. Umywalek czy czegoś. A to jest świetny. Taki by nam się do kuchni przydał kredens, tylko w kolorze takim, jakim jest framuga do drzwi. Zobacz. Taki kolor, żeby był. To by nam pasował do kuchni tam, w sam raz. Trochę chyba za duży. Ja myślę, że jest dobry. Ja, gdzie to jest kościół? Patrz, mieli własny kościół. Zobacz, No widzę, no. ale numer. I nawet kopułę mieli. Ty, ale jaja. To ja mam lęk wysokości. Czekaj, ja muszę kamerę wystawić. Tak wam pokażę. I tutaj tak. O, pięknie. No, świetne, ale chodźmy, bo ja się tutaj nogi uginają pode mną. A tu mamy przeurocze kolumny i salę balową. Wow. No, tutaj na pewno tańczyli. Tak sobie pomyśleć, że teraz my chodzimy tu, zwiedzamy, a tu taki Bourbon mieszkał i tu balował, nie? Tam jadł, tu tańczył, tu mu ktoś śpiewał, tu siedział. A teraz tutaj chodzimy my. I Sebastiano z żoną nagrywa. A ta sofa mi też się podoba. Ciekawe, czy na tym można usiąść. Może lepiej nie, bo to im poniszczę tu. I co będzie z tego? A ciekawe, co to było. Wieszak na ubranie, nie? Wieszak na ubrania? No tak, wieszak na ubrania. Faktycznie i na parasole, nie wiem, żeby na buty. Takie coś ciekawe bardzo. Ale ta sala mi się tam bardzo podoba na końcu, przeurocza. Czekaj, jeszcze raz ją pokażę. Świetna. Te kolumny są najlepsze. Jak Juliusz Cezar. A tu jest widok na ten ogród, po którym chodziliśmy, prawda? No, chodźmy tam zobaczyć dalej. A tutaj chyba sprzeniewierzeni Bourbonowie, zobacz. Na czym, co to jest? Co? Do czego to służyło? Są jakieś kukiełki, nie? Mostra. Nie. Teatro Antico. No, To kukiełki te do teatry, teatru. teatry. O, teatr. W ogóle to jest strona jakiegoś gościa od ceramiki. Możecie sobie zobaczyć tutaj, proszę. Reklamuje na przygodach Sebastiano. Może fajne rzeczy robi. No, ja myślałem, że to sprzeniewierzeni. Tutaj, a to są kukiełkowy teatr był. Takie kukiełki kiedyś robili. Tu im brakuje chyba reszty. No, o nie, tu są przecież te kukiełki. No też ja też jestem ślepy. Tak wyglądały kukiełki. I je animowali przy pomocy tych drutów tutaj. Jednego i drugiego. O, tu macie bardziej pokazane. 4 druty. I taki kukiełek się animował. No. Elegancko. A tu macie widok na trawkę przed. Tylko że bardzo mocno świeci słońce. Miasteczko. Proszę? To chyba na miasteczko. Miasteczko też, no to jest Fikuzza przede wszystkim. To jest Fikuzza. Ta jedna droga, co tam widzicie. O, to jest Fikuzza właśnie. I tutaj te domy. Te domy i tutaj parę domów. I jest tu ciepło, oficjalnie wam oznajmiam. Chyba cieplej, a bardziej duszno niż na zewnątrz. Sezon rozpoczęty na Sycylii. Hip, hip, hurray. Czy się cieszysz? Na to czekaliśmy 6 miesięcy, żeby się lato rozpoczęło. Już się lato rozpoczęło parę. No ale teraz 37 stopni to jest, wiesz, temperatura optymalna. Mówię, że ładna miejscówka na wakacje. Na wakacje, na biwak, na przyjazd, nie wiem, na obiad. Ja nie wiem, czy to wakacje.
Tutaj chyba mało hoteli jest, jakieś, nie wiem, 2 kurorty są, może 2 restauracje? Już ładna miejscówka na wakacje dla króla. No na pewno bombowano, skoro to wybudował i 3 lata mieszkał, albo 5, trzeba to sprawdzić, to wam napiszę jeszcze. Ale chyba, ja mam gdzieś kartkę ci dałem, zobacz, tam jest napisane. Mamy kartkę, tam jest wszystko napisane, a my dalej nic nie wiemy. On przyjechał, w którym wybudował? Zamówił w 1790. W 1799 roku zamówił, no. 5 lat budował i 3 lata mieszkał. No to miałem rację. Tak? 5 No. lat budował i 3 lata mieszkał. No. To my 20 lat w Anglii budowaliśmy I nie mamy pałacu. i nie mamy pałacu. Ale mamy Sycylię. Bella Sycilia, Bella Ficuzza. Zapraszam, kochani widzowie, wszystkich do Ficuzzy. Ficuzza numero uno. I to wam mówi przygody Sebastiano z żoną Anią. Wersja specjalna. Odcinek, słuchajcie, odcinek limitowany. Chodźmy, tu jest restauracja. Zaraz przed tym zamkiem, pałacem jest napis, który widzieliście z drona. I love Ficuzza. I zaraz wam go pokażę. O. Tak on wygląda. Proszę. I love Ficuzza. A tu jest kafejka. I na pewno mają lody pyszne. O, tu mają kosze, zobacz. Tego brakuje u nas w Kiuzie, wszędzie kosze. Tu są kosze i to ładne, zielone. U nas tylko są na placu zabaw. Chodźmy zjeść coś, napić się. Kafejka się nazywa Ristorante Pizzeria, Cocktail Bar, Cucina Pizzeria, Al Bosco Ficuzza. No bardzo ładnie, może być. Ale tu mają dobroci. No. Ty masz, kochanie, pieniądze, bo ja nic z tym biedny nie mam. No. Dasz mi? Już teraz? No. Musimy kupić coś. Na co masz ochotę? Na ciasteczko, na loda? Wodę. Wodę. Aquafrutan, weź sobie, weź wodę gazowaną stamtąd, wiesz? Z lodówki. Zaraz sobie, kochani widzowie, zamówimy. Aperol Spritz dla mojej żony, woda mineralna dla nas dwóch oraz dla mnie gelato. O. To mi starczy, myślisz? Nie wiem. 20 euro. Pewnie nie starczy, bo Ficuzza pewnie jest droga. Na Sycylii nigdzie nie ma drogo. Wyprawa na 102. To jeszcze w najcieplejszy dzień. Pierwszy dzień wiosny, 37. Nie wiosny, lata, 37 stopni. To jest to, po co tu przyjechałem. Cały dzień nadaje. Ciepło jak diabli. Mamy lody. I czy ja mam lody? Roztapiające się żelato. Mamy wodę mineralną. No i moja żona Ania pije Aperol Spritz. To jest... Co to jest? To jest Aperol. To jest wino musujące białe. To jest lód, pomarańcz i to jest tonik Schweppes pomieszany. Nie wiem jakie proporcje, ale to sobie musicie sprawdzić w internecie. Chcesz spróbować loda mojego? No daj. Mam pistację con cioccolaté. Dobra. Tylko że w tempie kosmicznym się roztapiają. I tak, moi najdrożsi widzowie, po zwiedzaniu Pałacu Myśliwskiego jemy i pijemy. A później jeszcze zobaczymy tu wioskę, przejdziemy się, nie? Pokażemy troszkę jak zabudowa wygląda, bo tutaj w tej wiosce zaprzestali, tak skóra mi schodzi. Ale to poważnie masz czerwone. Tak, dlatego jeżeli ktoś chce reklamować kremy do opalania na przygodach Sebastiano, to ja polecam serdecznie się do mnie zgłosić. W tej wiosce zabronili budować. Dlaczego w tej wiosce zabronili budować? No, podejrzewam, żeby nie zniszczyć miejscowości. Jak widzieliście z drona, dosłownie możecie policzyć domy z drona w tej wiosce, ile jest. To jest tyle domów, nie ma więcej. Jest zakaz, totalny zakaz budowania. Niente. A to Zero. Tego to nie wiem. Tak, jest? Nie ma, jest totalny zakaz. Nie można tu budować nowych domów. No pewnie by wybudowali, bo tutaj ładny ten. No tak, tutaj to by od razu jakieś kurorty porobili. No i z tego loda mi się, kochani widzowie, zrobiła woda.
temperatura dzisiaj nie jest odpowiednia na Specjalnie lody. siedzisz koło klimatyzacji. A, to dlatego tak tu wieje. Ja się zastanawiam, nagrywaliśmy całe godzinę tam i nic nie wiało, a do mnie nagle tak fuczy, jakiś tajfun przyszedł. A tu mają klimatyzację. Zaraz wam pokażę. Czegoś takiego to nie widziałem jeszcze, zobaczcie. To jest maszyna, wielka maszyna, która wtłacza zimne powietrze tu, a wytłacza ciepłe na zewnątrz. To jest kolosalne i normalnie to schładza tutaj mnie. No niesamowite. To jest bardzo, bardzo właśnie ciekawe urządzenie. Jest na 31 stopni nastawione. Jest nastawione Nie, na 31 stopni, na 21. A ja lubię moje 21, temperatura pokojowa, kochani widzowie. Nie 31. Tak samo w Cafe del Corso w Chiusa Sclafani się przychodzi i tam jest 26 na klimatyzacji. Oni to mają obsesję z zapaleniem płuc. Jak się schłodzi za bardzo, to zapalenie płuc można dostać. No ale ja się zawsze schładzam i jeszcze nie mam, ale no 31 to jest no niby zimniej niż 37. Przyjemnie, nie trzeba siedzieć w setrze. Może coś w tym jest. Napiszcie mi w komentarzach, bo jak wiecie się zapuściliście w tych komentarzach, napiszcie, czy wolicie 21 temperatura pokojowa, czy 31 jak jest 37 na zewnątrz, oraz jaką temperaturę do spania lubicie, bo ja śpię z moją małżonką tutaj, żoną Anią, przy 18. No, tak śpimy, prawda? Bo do spania jest dobra. No, do spania jest dobra. My śpimy przy 18. Takie 2 sople lodu. Przepiękne. Przepiękny widok, bardzo mi się podoba. Warto było przyjechać. I takie są właśnie mieścinki, mikrowioski na Sycylii z takimi pięknymi rzeczami. Piszcie sobie w Google Ficuzza, macie napisane tutaj na spodzie wideo. Muszę się ręce umyć, bo się cały lepiej od swoim... Cały stolik się w ogóle lepiej. Ja napaprałem to jak ma... aplikacji, nie? Napaprałem to jak małe... Nie, tak sobie zrobię, o. Napaprałem to jak małe dziecko dosłownie. Ale o dziwo się nie popaprałem. Dieta działa. Nic mi nie spadło na brzuch, bo mój brzuch nie jest tu, tylko jest tu. Dlatego spada tu, a nie tu. A! Kiedyś było tak, że spadało tu, a wtedy to był mój brzuch taki i było całe brudne. Wszystkie t-shirty Bellissimo do prania szły od razu. Założyłem, zjadłem, do prania. Znowu założyłem, znowu to zjadłem, do prania. A teraz jem i papram stoły, nie brzuch. Na zdrowie. Wodę piję. Idziemy pokazać Ficuzza. Chodźmy. Zakładamy okulary. Tak. To jest Sebastiano Trademark. Tu jest na koszulkach Bellissimo i tu jest na real, na żywo, Sebastiano w okularach. A ty gdzie jest twój trademark? Gdzie masz swoje okulary? Nie mam, zapomniałam. A, widzisz. Też musisz stworzyć trademark. Bo Sebastiano bez okularów to nie Sebastiano. Ale okularach nie widzisz. Widzę wszystko. Aż za bardzo widzę, bo to jest Ultra HD, przez to mam wyostrzone. Nie widzisz, bo ci zmieniają kolory. Tak, zielone jeszcze bardziej zielone jest, niebieskie jeszcze bardziej niebieskie jest i przez to widzę w Ultra HD. W ogóle to mam wypaprane jakimiś tymi lodami chyba. No. O. Dobrze, to co? Idziemy? Co możesz wziąć na drogę? Ja sobie wezmę resztkę. Resztkę na drogę. Możesz sobie to dopić. No wypiję, już to na drogę sobie wezmę. Wyrzucę do kosza, który zarekomendowałaś mi. O. Że chcę pokazać widzom widok z restauracji właśnie. Jak się wychodzi z restauracji. Grazie mille. Ciao, ciao. O. Tak jest widok. Bomba. Bombowo. Pasmo górskie góry Sicani. A to jest Mia Macchina. Numero 1, Discovery. Tak, tu można sobie zjeść, przyjść. Chodźmy zobaczyć. A tam jest restauracja właśnie. I robią tutaj mięsa. Tutaj robią mięsa różne. To jest rynek Ficuzza. Możemy kiedyś przyjechać sobie na mięso tutaj. Możemy przyjechać, tak. Tam jest restauracja, jakby ktoś był zainteresowany. Obiad z Na obiad z Weroniczką przyjedziemy tu, tak. Bardzo ładnie tu jest.
Domy, domostwa zadbane, odrestaurowane, odremontowane. Wszystko. Drogi szerokie. Zobaczcie, co tam jest. Tak, zobaczcie. Wszędzie ceramika, piazza, Fililupo. No. Prześlicznie. Ficuzza. Tu macie jeszcze forno. Don Forno. To jest piekarnia chyba tu. Forno. Ale drogi tutaj są bardzo szerokie w tej Ficuzzy. Oj, pies fikuzzowy jest. Zobacz, ten mnie będzie lubił na pewno. Idę się z nim przywitać. No, chodź, chodź. No, właśnie to pieski tu w tej Ficuzze boją. No co? Nie. Nie bój się. Niestety pieski w Ficuzza są nerwowe. Nie są tak przyjaznie nastawione jak w Chiusa Sclafani. No. O, to chodźmy zobaczyć, co tam jest. Jakiś widok A ładny. tu jest zakaz wjazdu. Ale my wejdziemy, nie wjedziemy. No tak, no ale tam może nie można wchodzić w ogóle, nie? Ale chodźmy zobaczyć, tak wygląda rynek w Ficuzzy. Nie no, bardzo ładna wioska, bardzo ładnie odnowiona. Città di Corleone. Tak. To należy do gminy Corleone. O, dobre porównanie mam dla nowych widzów. To jest tak, jak San Carlo należy do Chiusa Sclafani, tak samo Ficuzza należy do Corleone właśnie. Chodźmy zobaczyć, co tam jest. Tam jest jakiś punkt widokowy chyba. Tu można piknik zrobić. Na stole dziurawym. A tu nic. Tu chyba coś... Nie, to jest dla... To jest pono kup. To ja stąd idę. Fuj. A bo to chyba jest parking dla koni. Parking dla koni to jest. Tak, to jest parking dla koni. Tam jest nakupkane wszędzie. A fuj. To tam Ale- nie, tam nie ma nic. Tu o, tu o. Tu ktoś sobie ładnie napisał kolorowo Ficuzza nad drzwiami. Proszę. Bardzo ładnie. Nie widać nas. Zobacz, jak ja idę, to ty się chowasz za mnie i idę o. I mnie w ogóle cię nie ma. Zobacz. Musimy się nauczyć razem nagrywać. Razem chodzić, tak? Razem chodzić, właśnie. Nie, że ja pędzę z przodu na początku peletonu, a ty z tyłu pędzisz. Tam już na dole nie ma nic. Ale możemy to obejść, jak chcesz. Chcesz tam iść na dół? Tam nic nie ma. To się kończy wioska. Okej, Jest koniec wioski. Tu, wracamy. to. Tam jest nerwowy pies z Ficuzzy. Nie jest nerwowy. Nerwowy tylko ty go warczał na mnie. Bo go zdenerwowałeś. A ja mu do niego czmokałem go i mówiłem No mu... to go zdenerwowałeś. No jakbym mu kiełbasę przyniósł, to może by mnie pokochał. No. Nerwowy. Tu mamy bambini. Coś tu bambini robią. Nie wiem co. A tu pewnie płynie woda. Albo płynęła kiedyś. Stamtąd. Nie wiem czemu nie płynie. Ale numer. Zobaczcie, jeszcze w Ficuzza jest ładowarka do samochodów elektrycznych. Proszę bardzo. Elegancja, Francja, wszystko tu jest. Bo na Sycylii jest wszystko. Tak, najmilsi, opuszczamy Ficuzzę i wracamy do Chiusa Sclafani. Jak ci się, Ani, podobała Ficuzza? Ładna. Ja uważam, że jest urocza, jest mikro, jest bardzo fajna, bo... Znaczy bardzo fajna. Mało ludzi tu jest, 100-115 osób. Mają bar, mają tutaj restauracje, chyba 2 restauracje. Pewnie jakiś sklep tu też gdzieś też jest. Czyli praktycznie mają wszystko na miejscu i każdy, co potrzebujesz, i każdy się zna tutaj. Co ty potrzebujesz? Turn right. A co ja potrzebuję? The end of the I road. ładowarkę. Turn right. Ładowarkę mają przecież jeszcze, ładowarkę mają do samochodów, co wam pokazywałem, to jest bardzo ważne. Tak, ja potrzebuję różne rzeczy, a tu jest pies sycylijski, który na mnie szczekał, Chiusa Ficuzzowy, ale on tutaj, tak, 50 meters. Turn left. nerwowy jest, nie chciałem się z nim witać. Ale tu sobie ludzie siedzą fajnie, Then, at the end of the road, turn left. bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mieszkają sobie, proszę bardzo, w Ficuzza. Tak. Fajnie, piękna miejscowość. Tutaj Turn left. się urodzić albo kupić dom, to jest jak wygrać $1 000 000 na loterii, słuchajcie.
Pewnie tutaj nie ma ani jednego domu na sprzedaż, to wam gwarantuję. I nie można tutaj budować, prawda? Bo jest zakaz budowania wprowadzony dawno, dawno temu, ze względu na to, że tu jest rezerwat przyrody i tu jest... Tak piszę w internecie, na pewno wszystko znajdziecie, kochani widzowie, ja wam też tam opowiem różne rzeczy na tych YouTubach, ja tu różne rzeczy opowiadam. Oczywiście wszystko prawda, święta prawda i tylko prawda, więc żegnamy się z Fikuzzą i jedziemy teraz tutaj w prawo. Nie montowałem kamery dzisiaj na samochodzie z zewnątrz, no bo bardzo ciepło było, nie chciałem przegrzać tych kamer. Ale tu wam pokażę. To jest dookoła Fikuzzy. Jak się jedzie z Fikuzzy czy do Fikuzzy, to wszystkie drogi właśnie tak wyglądają. Jest to rezerwat tutaj przyrody. Wszystko ładnie, jak widzicie, oporządzone. Słoneczko zachodzi. No przeuroczo. To jest 20 na godzinę. Trzeba powolutku jechać, żeby nie spowodować różnych karamboli. Tak wam tu pokażę, czy mam w ręce kamerę, no jak się da, tak pokazuję. No, ale już macie mniej więcej rozpoznanie, o co tutaj chodzi i co tutaj w trawie piszczy w Fikuzzy, więc zapraszam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, na właśnie do odwiedzenia Fikuzzy. Czy ty polecasz Fikuzzę? No. Bardzo ładna. 43 km od Palermo, 40 km od Chiusa Sclafani, 20 km z hakiem od Corleone. No. Tak, tu zwiedzamy Fikuzzę. Dobrze, że mamy terenowe. No. Ale żeśmy się wpakowali w rajd Paryż-Dakar, słuchajcie. Krowy są tu. Krowy są tu. Krowy. Tu są krowy. A tu jest mój rajd Paryż-Dakar. O. Zobaczcie jakie. Złą drogę skręciłem. Tą mi kazał jechać. Zamiast wrócić tą samą, to stwierdziłem, że pojadę drugą. No i teraz jest taki rezultat tego właśnie. Tak to wygląda. Dobrze, że mam terenowe i wysokie zawieszenie, bo tutaj są dosyć spore dziury i kolejny. Mam nadzieję, że nas ta droga gdzieś doprowadzi. Jeszcze 800 metrów jest do rozjazdu. Więc powinniśmy teraz gdzieś wylądować na jakiejś większej drodze. A tu jest ta góra. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta góra. Przeuroczo. Kolejne są duże kamienie. O. Jeszcze pisze, że 160 metrów. No chyba już tam koniec. Tam jakiś czerwony znak jest. W ogóle tam już chyba już nie wiem, urwisko jest. Jak będę musiał wracać tą drogą w drugą stronę, to śpię. At the end of the road, turn left. Okej. A, chwała Panu na wysokości, jest droga. Udało nam się dotrzeć do tego, widzicie? Says 118. Widzicie jaka droga z 1001 kamieni prowadzi do normalnej drogi asfaltowej, którą jechaliśmy do Fikuzzy. Jest taki spad jeszcze, że trzeba bardzo uważać. Jedzie coś tam? Z Nie. prawej strony? Nic, to wyjeżdżamy. I teraz pełna rura. I jesteśmy. Udało nam się. Bella Sycilia! Normalnie jakbyście z Gronia wjechali na autostradę. Takie rzeczy tylko na Sycylii i tylko w przygodach Sebastiana. Kochani widzowie, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy wam dobrej niedzieli, dobrego tygodnia i jak zawsze widzimy się w przyszłą niedzielę o godzinie 12 na kanale Przygody Sebastiano. Od żony Sebastiano, od Sebastiano. Wszystkiego dobrego. Arrivederci. Ciao. Ciao, Bella!